Cześć kochani, z tej strony Szapi. Witam was serdecznie ponownie w moim Q&A. Ostatni filmik tego typu nagrywało mi się tak dobrze i miałam przy nim taki ubaw, że stwierdziłam, że to jest szansa na to, że mam nowego Pixelboxa, więc dlaczego by nie zrobić jeszcze jednego Q&A? Proszę również o nieżyczowanie moich ślicznych warkoczyków. Słuchajcie, zapuszczałam te włosy za długo, żeby się z nimi chociaż troszkę pobawić. Cholera wie, co mi strzeli do głowy i czy ich zaraz nie zetnę, więc dajcie mi się pocieszyć takim tutaj oto lookiem Jagienki. No dobra, do Jagienki to mi tak trochę brakuje z metra długości, więc może się nie zagalopowujmy, ale kiedyś takie włosy miałam za tyłek, więc cholera wie, może znowu takie będę miała, ale na razie skupmy się na rzeczach ważnych, czyli o tym, co jest w mojej paczce. W tym miesiącu tematem paczki będzie Salmon, więc podejrzewam, że możemy przywołać naprawdę fajne itemki w dzisiejszej paczuszce, ale również zebrałam pytania od was właśnie na mojej grupie Szapchat, na którą was serdecznie zapraszam na Facebooku, tam gdzieś link na dole będzie w opisie jak zwykle. I przy okazji również na karcie społeczności na YouTubie, gdzie właśnie zebrałam wasze pytanka i czas na nie dzisiaj odpowiedzieć. Myślę, że mogę zacząć od waszych pytań, ponieważ było naprawdę bardzo wiele. Przy okazji było mega dużo ciekawych zagadnień, na które po prostu wydaje mi się, że mogę zrobić w ogóle cały filmik, więc na razie je odłożyłam na boczek, jakby pamiętam o nich, nie bójcie się, ale zabrałam troszkę inne pytania i właśnie mają na mojej komóreczce, więc zaczynamy z pierwszym pytaniem. Na pierwszy ogień pójdzie pytanie od Loli, która chciałaby się dowiedzieć, czy jest jakiś kurs artystyczny, czy właśnie studia artystyczne, które bym chciała jakby podjąć, gdybym mogła, aby uzupełnić moją wiedzę. W sumie to od paru lat przymierzam się do jakiegoś naprawdę poważnego kursu krawieckiego, który po prostu pokaże mi podstawy szycia. Wiecie, ja to wszystko, co umiem teraz robić, jest jakby kwestią samouctwa, nie wiem, nauczenia się z internetu, czy tam z burdy. Stąd właśnie przydałyby się właśnie jakieś podstawy, wiecie, jakieś podstawy konstrukcji, właśnie wykrojów, jakieś zaawansowane techniki szycia. I myślę, że to było po prostu dla mnie, no, czymś nowym i ciekawym, ponieważ, no, szycie zawsze było moją piętą achillesową, zawsze spędzam przy tym o wiele więcej czasu niż przy innych technikach, więc myślę, że to jest coś dla mnie dobrego i potrzebnego. Napisał do mnie również Ulrich von Jungingen i słuchajcie, naprawdę myślę, że ten rok nie może być już po prostu lepszy. 7. poziom Jumanji, brakuje nam tylko krzyżaków, więc zapraszam na mój kanał. Witaj, Urlichu. I ta osoba właśnie chwali mój angielski, co jest bardzo miłe i bardzo dziękuję. I pyta się, gdzie się nauczyłam tak, no, mówić po angielsku, jak mówię teraz. Zdecydowanie gry wideo. Ja wiem, że sporo rodziców czy nauczycieli jakby nie docenia tego medium jako kwestii jak właśnie do nauki tego języka, czy w ogóle różnych czy innych języków dla dzieciaków, ale naprawdę wam powiem, że no mój angielski stoi właśnie grami komputerowymi, stoi również tym, że przez 7 lat grałam w grę Ragnarok Online, gdzie byłam w ogóle Guildmasterem. To jest w ogóle inna śmieszna historia, którą może wam kiedyś opowiem. I przez te 7 lat ja po prostu ciągle byłam na... Co wtedy używaliśmy? To pewnie jeszcze nie było TS-a. Coś używaliśmy wcześniej, jakiś voice chat, czy nie wiem, czy to był Skype, czy coś. I w taki sposób właśnie komunikowaliśmy się z całą gildią, więc ja byłam jako tako zmuszona, żeby ten angielski używać. Więc używałam, po czym właśnie też również nadszedł czas konwentów, wyjazdów za granicę, no i ten angielski jakby ciągle jest u mnie w użytku, stąd nie zapominam go, no i wydaje mi się, że również go troszkę rozwijam. A Just Bart zadał naprawdę absolutnie świetne pytanie i super, że w ogóle o tym mówimy, ponieważ pyta się, jak udzielać pierwszej pomocy osoby w ciężkim stroju czy zbroi. W przypadku zagrożenia zdrowia, życia w cosplayu, słuchajcie, moim zdaniem osobiście nie ma czegoś takiego jak dbanie o kostium. Po prostu jeżeli ktoś nam dleje, to cholera, no zrywamy po prostu ten strój z niego, staramy się mu pomóc, ocucić go, nieważne czy ten strój się, nie wiem, obleje wodą, czy właśnie się poniszczy, bo ktoś będzie musiał usiąść, to w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, żebyście wy po prostu przeżyli i czuli się dobrze. Oczywiście każda sytuacja będzie dość indywidualna, więc nie mogę powiedzieć o wszystkich, jak to powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że takim najbardziej oczywistym punktem będzie na przykład odsłonięcie twarzy, szyi, żeby ten oddech był po prostu no, bardziej przypustowy, że można było po prostu oddychać, było powietrze. Jak i również, jeżeli ktoś ma na sobie gorset, to od razu ściągamy, nie ma w ogóle pytania. Koniecznie podajmy cosplayerowi wodę, usadźmy go gdzieś w jakimś wygodnym miejscu, żeby mógł po prostu sobie odpocząć, w ciszy, spokoju, bez ludzi dookoła, nie róbmy z tego w ogóle jakiegoś zoo, więc no znajdźmy jakieś takie właśnie ustronne miejsce i dajmy mu złapać oddech. Jeżeli ciągle będzie no, ta sytuacja się pogarszać, to po prostu szukamy na konwencie medyków i no zanosimy tą osobę, żeby szybko im pomogli. A moja kochana Nes pyta się mnie o moje ulubione memiczki z tego roku. A wiecie, jak ja kocham memiczki? I wydaje mi się, że raczej jeden memiczek to nie będzie wystarczająco na ten odcinek, więc zamiast tego przedstawiam w ogóle cały kanał na Twitterze, który nazywa się Perfectly Cut Screams. I myślę, że zamiast o nim opowiadać, po prostu wam je jakby zademonstruję i pokażę, o co chodzi. You've been hit by, you've been struck by.
Oj tak, ja myślę, że to jest w większości reakcja na ten rok, 2020. Tak się bawimy. A propos tego pięknego roku, Angie pyta się mnie, czy bym pojechała kogoś na jakiś event, wiedząc o koronie. Wiecie co, to jest taka dość skomplikowana materia, ponieważ ja nie mogę z pewnością powiedzieć, że nigdzie już nie pojadę w tym roku na żaden konwent, no bo sytuacja się zmienia dość dynamicznie i co o ile w Polsce, no nie możemy liczyć, żeby to było dość szybkie, no bo jest wesoło, słuchajcie, Śląsk, taka impreza, ale z drugiej strony patrzę na kraje zagraniczne i u nich jest o wiele lepiej, więc jakby nie wykluczam absolutnie wyjazdu za granicę w formie gościa. Jednak, no przyznam szczerze, że w Polsce nawet nie wiem, czy jest jakiś konwent, niby jestem Magnifikon, ale Andrzej to padnie, więc ja nie zakładam, że cokolwiek w Polsce się odbywa aż do jesieni, a jesienią zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem, obserwujcie mnie na social mediach, to zobaczycie, czy gdzieś się wybieram. Dobra, ale czas na Pixelboxa, ponieważ on tak sobie tutaj leży u mnie na kolankach i czeka na otwarcie, więc zróbmy to. Paczka jest naprawdę bardzo pełna w tym miesiącu, także jestem zajarana. Nie wiem, co otworzyć najpierw, ale myślę, że koszulka to jest coś, co miesiąc mnie cieszy, więc czas Wam ją pokazać. Kutulu na koszulce, paczka Salmon, myślę, że to pasuje. Naprawdę jest fajnie. Zielony nadruk, także fajnie, że jest coś kolorowego, ponieważ ja nie znoszę, kiedy te koszulki są czarno-białe. Zawsze bardzo się cieszę kolorem. I tutaj taki ładny zielony z szarym, także dla mnie bardzo spoko. Ogólnie rzecz ujmując, te koszulki z Pixelboxa są zawsze bardzo dobrej jakości. Ja nigdy nie narzekam jakby na jakość druku. Ewentualnie mam jakieś co do grafiki, jakby tego jak to wygląda, ale sama jakość koszulki naprawdę polecam, zawsze jest sponio i myślę, że z czystym sercem mogę powiedzieć, że są git. Moi drodzy, mamy skarbonkę, naprawdę. Wydaje mi się, że tego jeszcze nie było w Pixelboxach, a przynajmniej nie w tych paczkach, które ja otwieram na kanale, więc cieszę się, że jest coś nowego. Bardzo ładna jest ta skarbonka. Dungeons and Dragons, kurczę. O, i ona się bardzo łatwo otwiera! Super! Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie chce używać jej jako skarbonki, to może być po prostu bardzo przyjemny i ładny, nie wiem, pojemniczek na jakieś skarby, które chcecie na przykład ukryć na swojej właśnie półce. Także plusik, bardzo mi się podoba. A dalej w pytaniach mamy na przykład Janka, który pyta się mnie, gdybym miała jeść coś do końca życia, co by to było? O kurde, wchodzi temat jedzenia, więc jest real talk. Słuchajcie, ja kocham jeść, jedzenie kocham nie, dlatego muszę ćwiczyć, bo kocham jeść, żeby móc więcej jeść. I jest taka jedna rzecz, którą po prostu uwielbiam i pojawiła się w Lidlu ostatnio na moim osiedlu. To są szokobonsy w białej czekoladzie. Padło parę pytań na temat Ligolego i tutaj na przykład Dariusz chciał mnie chyba obrazić i powiedzieć, że banuje Yasuo. Jeżeli na Urfie graliście z kimś, kto banuje Yasuo, to bardzo prawdopodobnie byłam to ja, ponieważ nie znoszę Yasuo. A ja sama na przykład gram ewentualnie Yumi na Urfie, na Ramusie. Zapraszam, słuchajcie. Jedziemy przez tą mapę na déjà vu w głośnikach i jest super. Ewentualnie Timo na topie i te grzybki i zapraszam do mojego lasu, moja dżungla i to grzybobranie. Zapraszam, bawimy się dobrze, to jest mój styl grania. Ja bardzo rzadko gram na jakichś takich, nie wiem, ofensywnych rolach. Top support to jest moje miejsce na mapie. A jeżeli już wspominamy o LoLu, to Sylwana zauważyła, że tworzy się nowy projekt z League Lego, w którym biorę udział i czy mogę o nim troszkę opowiedzieć. Moja droga, z przyjemnością, ale co by na to, żeby zamiast mnie na przykład powiedział o tym taki bardzo jeden przystojny pan. Czołem przywoływacze. Nazywam się Jasiu, jednak w internecie działam pod pseudonimem Kanto Cosplay. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o projekcie, nad którym właśnie pracuję z moimi przyjaciółmi. Inicjatywa nosi nazwę Project League i jest jednym z ambitniejszych projektów tego typu w Polsce. Niemal każdy bywalec konwentów wie, czym są wioski tematyczne. Tego typu wioskę chcemy właśnie zaprezentować na tegorocznym PGA. Nasze aktualne plany zakładają odtworzenie niesamowitych broni ukochanych postaci z Ligi Legend. Jednak to nie wszystko. W naszej wiosce znajdzie się m.in. pełnowymiarowa rzeźba Nexusa, rzeźba Smoka, kącik dla dzieci oraz ścianka zdjęciowa. Wejścia do naszej wioski będą strzegły dwie rzeźby minionów. Na samym środku znajdzie się pełnowymiarowy Nexus, natomiast przy odrobinie szczęścia pojawi się też figura Smoka. Jako że jest to projekt fanowski, wiąże się on z wielkimi kosztami, więc jeśli chcielibyście nas wesprzeć, zapraszamy was serdecznie na naszą zrzutkę. Staramy się odwdzięczyć każdej osobie, która zdecydowała się nam pomóc, między innymi naklejkami, dostępem do grupy na Facebooku czy piątkowymi meczami w LoL'a. Jeśli jesteście zainteresowani naszym projektem, zapraszam was serdecznie na naszego Instagrama i Facebooka, do których link znajdziecie w opisie filmiku. Dziękujemy wam z całego serca za wasze wsparcie i widzimy się na PGA.
Zapraszamy Was na PGA, będę tam z całą ekipą, jak i również zapraszamy Was serdecznie do zrzutki, ponieważ no jakby bez Waszego wsparcia to się nie uda, także no dla Czyci Czapi może piąteczka wrzućcie, żebyśmy mogli tego Nektusa posadzić, kurde, na samym środku stoiska, żeby smog był, żeby było super. Ta buła zapytała się mnie, dlaczego nie podjęłam brzydkiej 16 od Kairi. Miałam nadzieję, że tego tematu unikniemy, ale nie, wychun-swoty. Macie oczy wszędzie i wiecie, że dostałam nominację od Kasi i właśnie jeszcze paru innych osób do brzydkiej 16. I przyznam, że odpuściłam, no bo powiem Wam szczerze, mnie ten temat absolutnie nie jara, ten challenge mnie nie jara. Sama strona charytatywna jest super i bardzo ją wspieram, oczywiście sama wpłaciłam na tą zbiórkę, ale nie kręci mnie ani oglądanie, ani jakby rapowanie i nagrywanie czegoś podobnego w własnym stylu. Jestem ogólnie bardzo mało muzyczną osobą, nie mam tego absolutnie żadnej smykałki, stąd stwierdziłam, że no po prostu to odpuszczę i dam się wypowiedzieć i zabłysnąć innym, bardziej, nie wiem, zdolnym tego osobom. Ale jednocześnie w tym filmie chcę ten temat poruszyć i Wam właśnie również Was zachęcić do tego, żeby na taką akcję właśnie wpłacać, wspierać polską służbę zdrowia, wspierać polskie szpitale i w miarę możliwości pomóc nam walczyć z tą paskudną pandemią, która się u nas panoszy. Zachęcam Was serdecznie, na dole są linki do zbiórki i proszę, jeżeli macie taką okazję i macie szansę, to dorzućcie troszkę grosza. A kogo my tu mamy? A propos Kairi! Kasia pyta się mnie, co w cosplayerach denerwuje mnie najbardziej. Kasia, ja Cię please, bo Ty mnie to triggerujesz, a ja słyszałam ostatnio od znajomych, że ja dużo rantuję na moich filmikach i muszę przestać, więc nie chcę się znowu wkurzać. Czy znacie może to uczucie, kiedy wchodzicie na swoją skrzynkę inboxową, ewentualnie patrzycie na jakieś komentarze na jakichś grupach cosplayowych, czy pod jakimiś filmikami, w ogóle absolutnie o innej tematyce i tam jest to pytanie, gdzie ktoś się pyta, ale gdzie kupić piankę? Albo, kurde, nie wiem, jak się tnie papier? Albo, Ola, gdzie mam to kupić? I to jest takie... Ludzie, czy Google nie istnieje? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie na wszystkie pytania znajdziecie od razu odpowiedź w internecie, ale wydaje mi się, że takie pytania jak na przykład właśnie gdzie kupię materiał X, to są 3 sekundy w Google. Wpisujecie ten materiał, sklep Polska albo gdzie kupić i to po prostu wyskakuje od razu. Więc nie rozumiem, dlaczego te pytania ciągle się powtarzają i to zwłaszcza w moich komentarzach. Ja zawsze bardzo chętnie pomagam, zwłaszcza jeżeli szukacie konkretnych informacji na temat technik, czy właśnie jakichś ciekawszych i bardziej skomplikowanych rzeczy, ale jeżeli już takie pytania do mnie wysyłacie, zwłaszcza na przykład na PM-kach ostatnio, to proszę chociaż napiszcie, o co konkretnie Wam chodzi, a nie jak na przykład, jak zrobię miecz. Nie wiem, a jaki miecz? O co chodzi? Piszcie bardziej dokładnie, ja naprawdę bardzo chętnie pomogę, zwłaszcza myślę, że większość cosplayerów bardzo również chętnie pomaga w takich sprawach, tylko nie piszcie tego tak ogólnikowo, bądźcie konkretni. Dobra, Ola, niech Ci pikawa nie wysiądzie, zróbmy sobie przerwę na Pixelboxa, ponieważ rzeczy jest ciągle sporo. A ja myślę, że wyciągnę Wam teraz ten oto tron. Ale nie byle jaki tron, żelazny tron. I to żelazny tron, który jest jednocześnie przytrzymakiem, czy jak to się mówi, nie wiem, holder, trzymak, na wizytówki. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, gdzie taki gadżet mógłby pasować tak naprawdę w jakimś biurze, czy gdziekolwiek indziej, ale dla mnie personalnie on jest super, ponieważ cosplayerzy bardzo często noszą są właśnie takie wizytówki na swoich stoiskach i ja mam taki zwykły plastikowy, taki wiecie, z plexi stojak i on taki jest dość, nieciekawy, ale taki, kurczę, żelazny tron na moim stoisku to jest to, czego ja potrzebuję w swoim życiu. W sumie gdybym się uparła, to też by był w sumie stojak na komórkę, tylko ja mam ten tutaj papsocket z tyłu, więc będzie mi ciężko go wsadzić, ale ogólnie kurczę, dobry pomysł. Także jak ktoś potrzebuje na komóreczkę, to również myślę, że taki tron będzie dla Was spodnią. My tu jeszcze mamy, słuchajcie, kubek. O kurde, ten box dzisiaj będzie syty, słuchajcie. I kubek ze starkami, także widzę, że gra o tron jest również ciągle mocna. I mamy tutaj właśnie kubeczek z wilkorem, taki prosty kubek. Wydaje mi się, że to jest po prostu zwykły biały kubek z nadrukiem, więc jakby bez szału. I tak tylko między nami mam taką rozkminę. Co ma gra o tron do tematu Summon? No bo okej, chodzi o White Walkerów, czy co? Ale to nie byli w sumie Summony, to oni nie robili tych Walkerów. To chodziło o tą czerwoną panią i tego czerwonego boga i Melisandrę? Ale nie, tam nic nie przesadzam. O co chodzi? Znaczy doceniam, bo gra o tron zawsze na propsie, ale jestem... I am confusion. America explain. America explain! Explain! What do you mean in Arkansas? Myślę, że możecie mnie doedukować w komentarzach, napisać mi, co według Was samonuje się w grze o tron. A ja wracam do pytań, ponieważ ciągle mam ich trochę sporo. Yumi Shingetsu ma do mnie 2 pytania i w sumie oba były bardzo ciekawe, więc stwierdziłam, że je zawrę właśnie w tym oto tutaj Q&A. I pierwszym z nich będzie, co sądzę o osobach robiących cosplaye not safe for work, czyli takie bardziej
rozebrane na granicy adult contentu, słuchajcie. Postaci, które mają często lat 16, czyli są po prostu nielegalne. Mnie to osobiście brzydzi. Ja raczej nie jestem fanką seksualizowania postaci, jeżeli ta postać, właśnie ten bohater nie jest już jakby w założeniu taką, seksowną babeczką czy facetem, więc raczej tego unikam. Zwłaszcza jeżeli ta postać jest nieletnia w mandze. Oczywiście możemy się kłócić, że ta wampirzyca ma 800 lat, ale tylko wygląda jak taka lolitka. Nie, to nie o to chodzi. To raczej chodzi o tak, ta postać się wygląda, jak ona się kojarzy. Ja jestem na nie. Macie tyle zarąbistych, legalnych postaci w anime i ogólnie popkulturze. Czemu by nie robić ich cosplayu, a koniecznie musicie robić bikini Nezuko? Nie wiem. A drugie pytanie dotyczy tego, jak ludzie w dużych strojach chodzą do łazienki. Moja droga Yumi, to jest temat ciężki i temat skomplikowany. I ja nawet wtedy się teraz wam opowiadać, jakie czasem trzeba odbywać w ogóle akrobacje w tych kibelkach, żeby móc spokojnie w kostiumie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Ale bardzo często wiąże się to właśnie z tym, że cosplayerzy na konwentach nie chodzą do łazienki. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale staramy się po prostu pójść do łazienki przed cosplayem i potem jak go ściągniemy. Co jest niezdrowe, bo ponieważ trzeba jednak w ciągu dnia pić wodę i się nawadniać, bo zdechniemy. No ale z drugiej strony bardzo często w cosplayu to jest po prostu niewykonalne i wiąże się z tym, że musimy w ogóle ten cały strój ściągnąć. Więc powiem szczerze, że na początku o tym w ogóle się nie myśli, ale z wiekiem i doświadczeniem w cosplayowaniu ta w ogóle myśl planowania, kiedy do łazienki pójdziemy, w ogóle pojawia się sama z siebie. Więc myślę, że nie jest to zbyt zdrowe, ale niestety cosplayerzy raczej do łazienki starają się nie chodzić. Ewentualnie ściągamy półstroju, zostawiamy go w szatni, załatwiamy co trzeba, wracamy do cosplayu. Proste. A Piotrek pyta się, czy lejsy paprykowe, czy zielona cebulka. Piotrze, jeżeli lejsy, to tylko te. Pozwólcie, że się nimi nie obsypię, jak z pokrzokobłącami, ale to są dobre chiperki. Ogólnie kocham chiperki. Wszystkie chiperki są super, ale te oven baked'y, one są naprawdę takie, że kocham. Panie Bożu, czy Ola może dostać sponsoring od lejsików? Ola będzie mówić, że kocha te chipsiki. Nawet nie musi mi płacić, tylko wyślijcie mi tak kontener, ja będę szczęśliwa i ja powiem, że wszystko jest super. Ale tylko o to proszę, Panie Bożu. Panie Bożu, czy Ola może? A to mamy wpis od Taszy, która ogólnie jest nowa na moim kanale. Witaj, fajnie, że jesteś. I Tasza pyta się, co sądzę o osobach niepełnoletnich, które robią stroje dość odkryte. Wiesz co, Tasza, myślę, że każdy ma prawo robić to, co chce. I jeżeli jakby nie przeszkadza to wam i myślę, że waszym rodzicom, to jest bardzo ważne, bo jeżeli jesteście niepełnoletni, to jest dość istotne, to nie ma w tym nic złego. Jednak bym chciała was uczulić na to, że stroje bardzo odkryte, zwłaszcza wśród nieletnich, mogą do was ściągać ludzi, z którymi nie do końca chcecie się zdawać na konwentach. Osobiście uważam, że konwenty i internet jest tak pełen bardzo dziwnych ludzi, mówiąc potocznie creepów, że nie wiem, czy warto jest wam polecać robienie strojów takich rozebranych, takich dość eksponujących wasze walory, ponieważ to może takich ludzi właśnie do was przyciągnąć, zacząć sprawić, że będą do was pisać, będą was męczyć, a jest też szansa, że będą mogą was stalkować i ogólnie wam przeszkadzać w życiu na konwencie, czy ogólnie w internecie. Więc jeżeli nie macie ochoty się z takimi osobami zadawać, to raczej po prostu wam to odradzam. A jeżeli takie osoby już się pojawią na waszych skrzynkach odbiorczych, czy na konwencie was będą jakoś dręczyć, to koniecznie pamiętajcie, zawsze jest ochrona na konwencie, ewentualnie piszcie do jakichś innych starszych cosplayerów, właśnie na Facebooku, czy gdzieś tam na Instagramie i poproście o pomoc, żebyśmy my mogli w jakiś sposób później na przykład tych ludzi zbanować z konwentów, czy właśnie jakoś ostrzec innych cosplayerów, tak żeby oni po prostu zostawili następne osoby w spokoju. Oczywiście zawsze będę polecać uniwersalny i skuteczny banhammer. Jeżeli masz ochotę być dla mnie creepem, to bye bitch! Not today, Satan. A Yuma jest ciekawa, jaki był najdalszy konwent, na który byłam zaproszona jako gość, albo po prostu pojechałam sama z siebie. Najdalej jako gość pojechałam dwukrotnie do Ameryki, do Atlanty właśnie jako gość juror w konkursie cosplay na DreamHack Atlanta oraz na Hi-Res Expo, a najdalej jakby sama z siebie to pojechałam na konwent do Japonii, to był chyba Comiket, z tego co pamiętam, parę lat temu dosłownie to było i tam po prostu byłam takim uczestnikiem i pojechałam, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie z mojego pierwszego wyjazdu do Japonii zrobiłam cały filmik, po prostu prelekcję na jednym z konwentów,
konwentów kiedyś, jakiś czas temu, gdzie opowiadałam właśnie o tym konwencie i o tym, jak to w ogóle wygląda jako cosplayer w Japonii. Więc jeżeli macie ochotę, to gdzieś tu mam kartę, możecie sobie kliknąć i posłuchać o tym, jak o tym opowiadam. Moi drodzy, na Snapchat również zawitała Sariel, którą serdecznie wam polecam. To gdzieś będzie link do jej kanału, możecie sobie oglądać, obserwować. I ona pyta się mnie, czy może bym nagrała z nią filmik na temat pozowania w cosplayu, a pozowaniu alternatywnym. Hola, kochaniutka. Najpierw musimy ustalić jedną bardzo ważną rzecz. Czy idziemy na kebaba? Jak będzie kebab, to ja staram, idę wszędzie, nagrywamy co chcesz i będzie taka zabawa. Ale no to musi być kebab. To jest moja cena, wiem, że jestem drogą, tutaj dziewuszką, ale no musimy się szanować, nie? Julia pyta się mnie, co najczęściej kupuję na konwentach, o ile coś kupuję. Szczerze mówiąc, ja nie kupiłam nic na konwencie takiego rzeczowego od dobrych paru lat. Tak naprawdę nie jestem fanką tego, co oferują konwenty, chyba że jakiś handmade. Handmade'y są fajne, jakieś naklejki, breloczki, to mnie cieszy, ale jest jedna rzecz, którą zawsze kupuję, jeżeli jestem na konwencie i jeżeli jest to stoisko, czyli są to słodycze z matchą od Matcha. Ja po prostu uwielbiam. Oni są dla mnie jakimiś pieprzonymi czarodziejami matchy i tworzą takie zarąbiste rzeczy. Są na przykład, wiem, że były szejki, czekoladki, jakieś melompany robią. Nie wiem, czy jakieś dango nie było. Ogólnie wszystko, co myślicie z matchą, oni mogą to zrobić i jest to tak pyszne. To w ogóle nie jest żaden sponsor i ja po prostu naprawdę serdecznie ich uwielbiam i gdy tylko wiem, że gdzieś się wystawiają, to tam idę od razu, kupuję i cieszę się tym, co robią. A Lucia chciałaby zapytać, czy mam jakieś plany występować w innych musicalach niż Yuri on Ice czy Attack on Titan. Tak, prawda jest taka, że miałam występować na najnowszym musicalu z Fullmetal Alchemist od Kairi, ponieważ ja osobiście uwielbiam tą serię i Kasia również pytała, czy bym nie chciała brać udziału, ale pozwólcie, że wam przedstawię, jak to wyglądało. Ej, Chapi, chcesz do musicalu? Stara, pytasz Cika, czy sra w lesie? Ale jaki jest termin? No, miał być w maju. O nie, Kasia, ja chciałam w maju do Japonii jechać, więc no, chyba nic z tego, nie? Po czym wchodzi 2020 i ani Japonii, ani musicalu. Super. Da da na na da 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 na da na 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 da na 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 na. A na koniec Maggie Stana chciałaby zapytać, czy będę brała udział w jeszcze jakichś konkursach cosplayowych, na przykład C4. Nie potwierdzam, ale również nie wykluczam. Raczej nie spodziewajcie się mnie w eliminacjach do konkursów grupowych, no ponieważ ja kiedyś o tym opowiadałam w innym filmiku, że jestem bardziej osobą do solo, ponieważ dla mnie to jest bardziej komfortowa kwestia, taka bardziej, że no jak coś spieprzę, to spieprzę dla siebie, a nie dla osoby z grupy, więc to jest w ogóle inna historia. Ale myślałam ostatnio jeszcze o ICL-u w Hiszpanii, ponieważ tam byłam raz i naprawdę miałam świetne doświadczenia, to była bardzo fajna impreza. Myślę, że bym mogła spróbować jeszcze raz i tym razem naprawdę porządnie się przyłożyć, bo kiedy brałam udział w tym konkursie 2 lata temu, to był bardzo ciężki okres dla mnie prywatnie i nie byłam w stanie się do tego poprawnie przygotować. I czuję, że teraz mogłam to zrobić po prostu lepiej. To i tak najwcześniej zobaczymy w przyszłym roku, ponieważ no jak wiemy wszyscy, w tym jest po prostu fajnie. Mam tych pytań jeszcze więcej, ale boję się, że ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi, więc na razie je odkładam. Może następnym razem się uda wam dotrzeć z tymi pytaniami do mnie właśnie tutaj do tego odcinka, następnego odcinka. A teraz kończmy naszego Pixelboxa, bo mam tutaj jedyny pierścień mocy. Okej, to jest super sprawa, ponieważ nie dość, że to jest bardzo po prostu fajny, schludny, taki no estetyczny notatnik z Władcy Pierścieni, to, moi drodzy, teraz będzie szałpał. On się świeci! Ja się świeci. Trzeba świecić. Ej! A tu, press here, no mądra jestem, nie? Przyznam, że to teraz na kamerze pewnie absolutnie nie jest widoczne, ale ten pierścień tutaj, on się podświetla i to jest tak przyjemny, taki delikatny po prostu efekt tego notatnika, że no super, naprawdę fajna sprawa. I to jest raczej coś, co zostaje ze mną po prostu, jakby nie oddaję tego nikomu, to jest mój pierścień, my precious. Kurczę, Pixelboxie w tym miesiącu, tak jest, bueno jest. Więc dokończmy tylko oczywiście ostatnimi rzeczami, jakim są zawsze, comiesięcznie właśnie przypinka i naklejka z jakimś tematyką konkretnego boksa. No i w tym miesiącu to jak był Summon, więc mamy tutaj Hearthstone'a, więc no myślę, że pasuje w sam raz. I to by było na tyle z mojego Q&A oraz unboxingu Pixelboxa. Jeżeli macie ochotę taki box właśnie sami dla siebie, zrobić sobie taką właśnie niespodziankę comiesięczną, to zapraszam, wszystkie linki są dole w opisie, możecie sobie właśnie kliknąć, zobaczyć, jakie są kolejne miesiące i jego tematyki, może coś wam podpasuje. I wam dziękuję bardzo dzisiaj za oglądanie i ogólnie ten format filmików Q&A jest dla mnie naprawdę tak przyjemny do nagrywania i taki no też taki ciekawy i jakby też zmusza mnie do myślenia nad właśnie jakimiś fajnymi odpowiedziami. Stąd bardzo was zachęcam do sprawdzania właśnie mojej grupy, czy właśnie
właśnie karty społeczność, tam będą te posty co jakiś czas wrzucane i myślę, że możemy takich filmików zrobić naprawdę dużo i takich fajnych i ciekawych. A wy, moi kochani, w komentarzach powiedzcie mi, co was wkurza w cosplayerach. Żeby nie było, że tylko ciocia Czapi się triggeruje, więc może bym miała taką wymówkę, żeby razem z wami będę o tym pisać i jakoś tak mi się upiecze. Z tej strony będzie więcej moich filmików, tutoriale, poradniki i vlogi. A tu będzie oczywiście moja subskrypcja, ewentualnie tu będzie mój Patronite. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko i widzimy się już w kolejną środę, ponieważ filmiki są co tydzień. Więc pa! Buźka!